Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Na początku października bieżącego roku został otwarty ostatni odcinek drogi ekspresowej S61 w Polsce, czyli druga jezdnia obwodnicy Łomży. W ciągu tego fragmentu znajduje się najdłuższy obiekt w ciągu trasy S61, czyli most nad Narwią. Otwarty fragment ma długość 13 km i znajduje się na północny zachód od Łomży. Według pierwotnej umowy ten fragment powinien był zostać otwarty już pod koniec 2021 roku, jednak włoska firma Toto Costruzioni, będąca głównym wykonawcą, nie podjęła prac w terenie, co poskutkowało rozwiązaniem umowy. Budowę rozpoczęto w 2022 roku, a kontrakt zrealizowała firma Intercore. Pierwszą nitkę oddano do ruchu w zeszłym roku, natomiast druga nitka została otwarta teraz. Oprócz trasy S61 wykonawca obwodnicy Łomży realizuje w ramach tego samego kontraktu również nowy przebieg drogi krajowej DK64 po północno-wschodniej stronie miasta. Odcinek od węzła Łomża Północ do wsi Marianowo jest już otwarty. Natomiast w budowie jest jeszcze fragment ze wsi Marianowo do wsi Elżbiecin, gdzie w trakcie inwestycji nastąpiła zmiana projektu. Dodano skrzyżowanie typu rondo z drogą wojewódzką 668 w kierunku Jedwabnego, o co od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy i lokalni politycy. Według pierwotnego projektu droga wojewódzka miała nie mieć połączenia z drogą krajową. Jest to bardzo pozytywna zmiana, bo według pomiarów porusza się po niej więcej pojazdów niż po DK64, więc odcinanie tej trasy od dostępu do obwodnicy nie miało moim zdaniem żadnego sensu. Bardzo się cieszę, że Generalna Dyrekcja wysłuchała wniosków mieszkańców i zmieniła projekt. Po otwarciu drogi S61 po północno-zachodniej stronie Łomży, w połączeniu z otwartą jakiś czas temu DK63 od południa oraz z trwającą budową DK64 po stronie północno-wschodniej, Łomża zostanie miastem z obwodnicą stanowiącą 3/4 koła. Ruch tranzytowy z miasta został już właściwie całkowicie wyeliminowany. Korki, które przez wiele lat tak bardzo dokuczały mieszkańcom tego miasta oraz podróżnym, przeszły już do historii. Od roku, kiedy udostępniono przejazd jedną nitką obwodnicy Łomży, całkowicie zmienił się ruch pojazdów, w tym ciężarowych, w tej części kraju. Znacznie mniej aut zaczęło jeździć po S8 od Ostrowi Mazowieckiej do Białegostoku, gdyż wiele z nich przeniosło się właśnie na S61. Miały na to wpływ dwie rzeczy. Wcześniej auta ciężarowe nie mogły jeździć przez Łomżę przez nośność Starego Mostu nad Narwią, dlatego omijały ten fragment. Druga sprawa jest taka, że od 2021 roku zamknięte są przejścia graniczne z Białorusią w Kuźnicy oraz w Bąbrownikach. Oznacza to, że żeby dostać się na Białoruś, to albo trzeba jechać po autostradzie A2 i DK2 przez Terespol i Kukuryki, lub właśnie po S61 przez Budzisko. Obecnie trwają pomiary ruchu na wszystkich drogach krajowych w Polsce. Porównując do roku 2020 i 2021, kiedy to ostatnio trwał pomiar ruchu, ze wstępnych danych wiem, że ruch pojazdów na wspomnianym odcinku S8 z Ostrowi Mazowieckiej do Białegostoku spadł z około 18 do około 12 tysięcy pojazdów na dobę. Szczegółowe dane będą znane w przyszłym roku. Trasa S61 ma długość 213 km i jest już gotowa w całości. Droga zaczyna się na granicy polsko-litewskiej w Budzisku i przechodzi koło następujących miast: Suwałki, Ełk, Szczuczyn, Stawiski, Łomża i kończy się na węźle drogowym Ostrów Mazowiecka Północ, gdzie łączy się z drogą ekspresową S8 relacji Warszawa-Białystok. Pierwszym odcinkiem trasy S61 była obwodnica Stawisk długości 6,5 km, oddana w 2013 roku. Była to jedna jezdnia, która przez pierwsze lata nie była oznaczona jako droga ekspresowa. Natomiast ostatnim oddanym fragmentem była właśnie druga jezdnia obwodnicy Łomży. Łącznie w ciągu trasy jest 18 węzłów drogowych, inaczej zwanych wyjazdami, oraz dwa węzły drogowe na połączeniu S61 z innymi drogami ekspresowymi. Na węźle drogowym Ełk Wschód trasa łączy się z drogą S16, która w przyszłości połączy Ełk z Olsztynem. Drugi węzeł drogowy to wspomniane połączenie S8 z S61. Właśnie jedziemy autem po tym węźle. Pasy wyłączania są bardzo długie, od dwóch pasów odchodzą kolejne dwa, więc nie dochodzi tutaj do żadnych korków. Sama łącznica z Warszawy w stronę Łomży i Suwałk
oraz odwrotnie jest wykonana idealnie. Umożliwia to zachowanie dużych prędkości podczas przejazdu i nie trzeba, jak to bywa na innych bardzo ważnych węzłach w Polsce, zwalniać np. do 40 km/h. Na całej długości dostępne są po 2 pasy włączania i wyłączania. Właśnie tak powinny być wykonane łącznice na połączeniu autostrad z innymi autostradami i drogami ekspresowymi. Wzdłuż trasy dostępnych jest 7 par parkingów. Część z nich posiada jedynie parking i toaletę. Istnieją też 2 pary parkingów kategorii drugiej, gdzie dodatkowo jest stacja paliw. Takimi parkingami są Chomentowo Wschód i Zachód, zlokalizowanymi na południe od Łomży. Można tutaj zatankować oraz zjeść po obu stronach na stacji Orlen. Jadąc kilka dni temu na Litwę, właśnie tutaj się zatrzymałem. Parking jest bardzo duży, a jedzenie na stacji bardzo smaczne. No, duży parking, ładny. Drugim miejscem, gdzie wzdłuż S61 możemy zatankować auto oraz co nieco zjeść, jest para parkingów Rudniki Północ oraz Południe. Są one zlokalizowane pomiędzy Ełkiem a Suwałkami. Po południowej stronie jest stacja Orlen, natomiast po północnej jest stacja MOL. Bardzo ciekawa para parkingów znajduje się w Budzisku, tuż przy samej granicy z Litwą. Są to 2 bardzo wielkie parkingi z ogromną liczbą miejsc dla ciężarówek. Ciekawostką jest to, że jest to jeden z nielicznych parkingów w Polsce, gdzie legalnie możemy zawrócić i pojechać z powrotem. Wybudowany tutaj został wiadukt nad trasą S61 umożliwiający przejazd pomiędzy parkingami. Miejsca parkingowe na zachodnim parkingu znajdują się w odległości jedynie 50 metrów od granicy z Litwą. Obecnie na tym parkingu trwa kontrola wjeżdżających do Polski. Zatrzymywane są właściwie wszystkie auta do kontroli, natomiast główny odcinek drogi S61 w tym miejscu jest wyłączony z ruchu. Droga S61 kończy się w Ostrowi Mazowieckiej. Ponad 90% pojazdów wjeżdża tutaj na S8 i kieruje się w stronę Warszawy. Jest to bardzo obciążony odcinek. Dopiero w przyszłym roku będziemy znali szczegółowe dane o ilości pojazdów na tym fragmencie. Z poprzedniego badania wynika, że najwięcej aut porusza się fragmentem z Warszawy do Wyszkowa. 5 lat temu było to ponad 40 000 pojazdów na dobę. Uważam, że teraz ta liczba przekracza 50 000 pojazdów na dobę. W momencie, gdy jeździ ponad 40 000 pojazdów, należy zacząć rozważać budowę trzeciego pasa, a gdy ta wartość przekracza 60 000 pojazdów na dobę, to należy dobudować trzeci pas. I tutaj jest problem. Na odcinku z Wierzchowa do Radzymina nie przewidziano rezerwy pod trzeci pas i wybudowane wiadukty są za wąskie. Ktoś popełnił ogromny błąd, nie przewidując tego, że na tym fragmencie będzie kumulował się ruch zarówno w stronę Białegostoku, a także w stronę Łomży, Suwałk oraz krajów bałtyckich. Nie da się tego odcinka łatwo poszerzyć, na przykład tak jak tego, który ostatnio poszerzono koło Poznania, gdzie wiadukty miały rezerwę pod trzeci pas. Ewentualna rozbudowa będzie wiązała się z wyburzeniem w miarę nowych wiaduktów. Czy jest jakaś inna alternatywa? I tak i nie. Głównym generatorem ruchu w tej części kraju jest Warszawa i większość aut jedzie właśnie do stolicy kraju. Uważam, że docelowo odcinek z Radzymina, gdzie kończył się 3 pasy od strony Warszawy, do Ostrowi Mazowieckiej powinien mieć 3 pasy ruchu w każdą stronę. Część osób uważa, że znaczna część aut odkorkuje ten fragment, gdy powstanie trasa A50 i S50, czyli wielka obwodnica Warszawy oraz ciąg dróg S16 i S5. Czy tak będzie? Na ten moment to takie trochę gdybanie. Plany budowy całej A i S50 są dość odległe. W ogóle nie wiadomo, którędy trasa zostanie poprowadzona. Podobnie rzecz ma się z trasą S16 i S5 z Ełku przez Olsztyn, Ostrudę do Grudziądza. Na ten moment problematyczny jest fragment z Orzysza do Mrągowa. Wciąż nie wiadomo, którędy trasa zostanie poprowadzona. Natomiast dla fragmentu z Ostrudy do Grudziądza pod koniec sierpnia Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych wskazała rekomendowany wariant do wniosku o decyzję środowiskową. Pewien ograniczony wpływ na obciążenie tej trasy może mieć też ukończenie drogi S19 oraz budowa drogi dwujezdniowej z Białegostoku do Augustowa lub Ełku. Link do filmu do tych planowanych inwestycji znajdziecie w prawym górnym rogu i w opisie filmu. Obecnie najszybsza trasa w relacji przyszłej drogi Via Carpatia prowadzi póki co właśnie przez S61, S8 i S17 oraz fragment ulic Warszawy.
W związku z ukończeniem S61 Generalna Dyrekcja zdecydowała się zmienić przebieg DK61 i obecnie prowadzi ona w ten sposób. Jest to absurdalne na kilku poziomach. Pierwsza sprawa jest taka, że nie było żadnego logicznego powodu, aby degradować drogę z Ostrołęki do Łomży do kategorii drogi wojewódzkiej. Przecież dla podróżujących pomiędzy Ostrołęką a Łomżą istnienie S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Łomży nic nie zmienia i ta ekspresówka nie zastąpiła dotychczasowej drogi. Odcinek Ostrołęka-Łomża powinien był stać się po prostu przedłużeniem DK64, która obsługuje relację Ostrołęka-Białystok. Ale zamiast tego zdegradowano ją do drogi wojewódzkiej tylko dlatego, że miała ona akurat pecha mieć dotąd numer 61. Druga sprawa jest taka, że skoro DK61 przestała przechodzić przez Ostrołękę, to trzeba już teraz pójść za ciosem i zmienić numer trasy Warszawa-Półtusk na DK57, a odcinek Półtusk-Różan przekwalifikować albo na DK53, albo właśnie na wspomnianą już DK64 wraz z odcinkiem dalej do Łomży. Przecież absolutnie nikt nie będzie jeździł po drodze DK61 w taki sposób, jak teraz wskazany jest na znakach jej przebieg. Trzeci absurd jest taki, że kierowcy poruszający się po S8 w Warszawie są informowani na znakach, że aby dojechać do Augustowa powinni opuścić S8 i zjechać na DK61. Tylko że jeżeli kierowca jadący w kierunku Augustowa zaufa oznakowaniu i zjedzie na tym węźle, to szybko przekona się, że dał się nabrać i jedzie w złym kierunku. Nie wspominając w ogóle o tym, że sama DK61 od dłuższego czasu nie przebiega już nawet przez Augustów. Via Baltica, której częścią jest droga S61, to obecnie właściwie jedyna trasa lądowa łącząca Litwę, Łotwę i Estonię oraz poniekąd również Finlandię z krajami Europy Środkowej i Zachodniej. Jej znaczenie zarówno dla naszego kraju, jak i tych wymienionych jest ogromne. W telegraficznym skrócie powiem, co dzieje się obecnie w pozostałych krajach. W Estonii oprócz krótkich fragmentów autostrady koło Tallinna oraz Parnawy o łącznej długości około 17 km, na pozostałych fragmentach nie dzieje się za dużo. 2 fragmenty są projektowane, natomiast pozostałe są we wczesnej fazie planowania. Na Łotwie podobnie. Nie wiadomo do końca, którędy trasa zostanie prowadzona oraz jaki będzie miała przekrój. Najwięcej dzieje się na Litwie. Kilka dni temu miałem okazję przejechać się po odcinku zarówno litewskim, jak i polskim i fragment od granicy polsko-litewskiej przez Mariampol do Kowna oraz kawałek dalej na północ został już otwarty. Pozostały drobne prace po bokach. Po całkowitym zakończeniu trwających prac długość odcinka będzie wynosiła około 110 km. Do granicy z Łotwą będzie brakowało około 160 km i na tym odcinku oprócz wybudowanej obwodnicy Poniewierza pozostałe fragmenty są na razie dopiero w planach. Trzeba to wyraźnie powiedzieć, że nasz kraj pod tym względem wyprzedził 3 pozostałe o lata świetlne. Jasna sprawa jest, że u nas jest po prostu więcej mieszkańców, więc zapotrzebowanie na taką drogę jest oczywiście większe. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji. Napiszcie, co sądzicie o wybudowanej już trasie S61, czyli Via Baltica. Film tradycyjnie pomógł mi wykonać Krzysztof Kleiner, za co mu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek. Ale ten opis wielki, kurde.
Atlancie w Stanach 12 chyba. Ale to muszę robić wrażenie, co? O kurwa. No w Stanach wszystko jest duże. Właśnie. Ale to faktycznie jest tam funkcjonalne, to jest... No tam jest, w Stanach nie ma w ogóle właściwie komunikacji miejskiej.